Hej, z tej strony witam was Data97 w kolejnym odcinku z Mario Forever Letter World Series. No dobrze, główne światy za nami, pora na zawartość bonusową. Tu już pokazywałem kiedyś te etapy, więc przejdziemy dalej. Coming soon, nie wiem kiedy jest to wkrótce, ale chyba kiedyś musi być. Frustration 2. Oj tak, będzie to frustrujący świat. Na sam początek dostajemy Louis, dostaniemy też kilka takich Louis w trakcie poziomu. To jest plus. Minusem jest to z kolei, że mamy spam lakitu. Także niestety etap ten mocno opiera się na szczęściu. Tu mamy one-upa, polecam go zdobyć. Co prawda jest duża szansa, że oberwiemy, ale przynajmniej nie będziemy musieli wracać co chwila do hubu. Więc myślę, że jest to tego warte. No na przykład najgorsze są, myślę, te tutaj momenty. Jeśli będzie strasznie wysoko i mamy jakimś cudem przejść bez otrzymania obrażeń. No właśnie. Dobrze. Fajny wykrzyknik swoją drogą. Okej, udało się jakoś stamtąd wydostać. Nawet pokonać jednego lakitu. Nie wiem, czy to coś zmienia. Nie wiem, czy one się od razu pojawiają. Jak pokonasz jednego, czy dopiero w pewnym czasie. Ciężko powiedzieć. Ponieważ jest ich tyle, że tego nie widać po prostu. Okej. Pierwszy poziom za nami. No nie jestem jego fanem. Teraz uwaga, ponieważ gra od razu zaczyna kolejny etap. Nie ma tutaj patyczkowania się. No i tu niestety mamy moment, gdzie ciężko jest jako duży Mario czy Louis Mario. No właśnie. Tutaj ten Spiny pójdzie z tym Spiny, z jakiegoś powodu tak robią, co możemy wykorzystać. I szybko do checkpointa. Super! Tutaj mamy one-upy. I swoją drogą, jak już mamy checkpoint, to możemy to wykorzystać i nabijać sobie one-upy. Co polecam zrobić. Gdyż później nie będzie ten świat jakoś strasznie łaskawy, jeśli chodzi o te one-upy. Tutaj idziemy i sobie je zdobywamy. No niestety w tym momencie laki tu przylatują, ponieważ one są po prostu po jakimś czasie, nie tam gdzie pokażemy się. Także w tym momencie to już w sumie możemy równie dobrze dać się zabić. Dobrze, w każdym razie lecimy, ponieważ no chcemy jak najszybciej się dostać, jak najdalej. No mniej więcej w tym miejscu laki tu już wyskoczył. To już tak myślę, nie da się dużo szybciej. Okej. Dobra. Udało się. Myślę, że najtrudniejszym momentem po checkpoincie jest zdecydowanie ominięcie tych rotodisków, jednocześnie unikając spajnych. Na szczęście mamy tam one-upy. No i spadający sufit kolców. Tak. Coś, co znamy i kochamy, nie? Dobra. Na szczęście widzimy kulę ognia ponad ścianę. Czy raczej sufit kolców. Gdyby tak nie było, byłoby znacznie gorzej. Tutaj generalnie twórca chce, żebyśmy zaszowali i otrzymali obrażenia. Zakładam, że da się tam jakoś przejść bez otrzymania obrażeń, ale
dość ciężkie. Tutaj i tak będziemy musieli niestety oberwać, żeby przejść. I mamy checkpoint. Pierwsze koty za płoty. Nie stałem, czy mnie trafiło? Nie patrzę na ekran, być może mnie coś trafiło. No dobrze, w każdym razie. Tutaj możemy w sumie zdobyć one-upa, jeżeli chcemy. Używając tych wszystkich kup, ich skorupy. Ja jednak wolałbym nie ryzykować. Wolę po prostu nabić one-upy w drugim poziomie, co zresztą uczyniłem, jak można zauważyć po liczbie żyć. A później już liczyć na to, że przejdę do końca ten świat z takim zapasem żyć, niż na siłę próbować zdobyć tamten one-up na tych kupach. No i tutaj niestety też dość losowo, zależy jak się te wszystkie spajnie ustawią. Oczywiście mogą się zliczować i przejść przez ten murek. Mogą też zjeść się nawzajem, czyli że jeden spajni znika na innym spajnim. Zdarza się też tak. Jest to wtedy na naszą rękę. Oczywiście nie stanie się to często, na pewno. Tu polecam po prostu poczekać, aż ten spajni zleci. I teraz będziemy musieli się pośpieszyć. O, dobra. Nie podskakuję już za tamtymi monetami. Nie ma po co. Dobra. Idę po prostu. Nie skaczę za tą metą. Wyobrażam sobie, że skaczę i akurat w tym momencie spada ten sufit kolców i ginę. Teraz uwaga. Nie ma mapy świata. Gra od razu rozpoczyna kolejny poziom. O. Dziękuję bardzo. Dobrze, poczekajmy, aż te podobu sobie wyskoczą. I tutaj mamy niestety taki spam, że przeżyć jest bardzo ciężko. No zakładam, że jest jakiś pattern, ale szczerze mówiąc spróbuj nie oberwać od tego wszystkiego, co tu jest. Okej, tu polecam wywabić te spajni, dopiero później iść. I w tym momencie mamy one-upa i nawet super mushroom. Dobra. Chciałbym też one-upa podnieść, jeżeli bym mógł. Dziękuję. Poczekajmy chwilę. Okej. O! No tak. Zaraz wracam. Ej, tutaj chciałem coś pokazać. Czasami się zdarza, że spajni utknął w ten sposób. Możemy tak wtedy stanąć. Nie wiem, dlaczego spajni tak utyka. Nie ma na czym w sumie, w teorii, ale jakoś tak robi. No to zaraz wracam.
Dobra, udało się jakoś nie oberwać tutaj po zdobyciu krzyba. Jest! Super. No i na szczęście mamy w tym momencie checkpoint. O Jezu. To może ja... Dobra. Jest już chociaż tyle, co? No i mamy walkę z Bowserem. Jaki jest tutaj gimmick? No mamy rotodisk. No tak, w zamku rotodisków. Musi być też rotodisk przy Bowserze. Sam Bowser jest super szybki, strzela bardzo często. W dodatku jego kule ognia czasami mają przerwę między sobą. Jest to raczej ułatwienie niż utrudnienie, no ale no tak po prostu się zachowuje. No na szczęście przed walką dostajemy Fire Flowera. I mamy dość dużo miejsca, gdzie możemy stać. Także możemy Bowsera ostrzeliwywać, co właśnie robię. Im więcej mu zadamy obrażeń przed tym, jak nas trafi, tym lepiej, prawda? Minus jest taki, że gdy już odejmiemy mu 1 HP, ciężko jest stwierdzić, ile ma iframe'sów, bo ze względu na tę jego animację bycia szybkim nie widać w ogóle jego iframe'sów. No dobra. 100 upów dostajemy. 100 up. Jak na tak frustrujący świat, to sam Bowser, szczerze mówiąc, rozczarowuje. Chyba że chcemy go pokonać jako tylko Super Mario czy Small Mario. Z jakiegoś powodu gra nas wywala do launchera. Czyli chyba w tym momencie nie ma już znaczenia, że dostaliśmy te 100 żyć, zakładam, bo i tak przecież... Chyba, że się mylę, chyba w tym momencie już nie będziemy mieli tych żyć, ale zobaczmy. Nie klikam żadnego F3, bo wiem, że to resetuje wszystko. Zobaczmy. Dobra. Nie wiem, wejdźmy na przykład tutaj. Nie mam tych żyć. Także... Potrzebne mi to było jak rakowi... penis. No dobrze, w każdym razie. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o Frustration 2. Nie jest to aż tak zły świat. Jest to raczej na zasadzie, ile mamy wytrwałości, żeby to przejść, gdyż wiele momentów jest na szczęście. Szczególnie 2 pierwsze poziomy z tymi Lakitu. Później bym powiedział, jest trochę lepiej. Szczerze mówiąc, 3. i 4. etap mam wrażenie już są dużo lepsze, ponieważ bardziej się opierają po prostu umiejętności niż o Lakitu rzucające losowo kolczatkami. Tak czy inaczej, jako że Frustration 2 trochę zajęło, no oczywiście wycinałem te śmieci wszystkie. Będzie tak głównie pokazane, jak tam po śmieciach już tak przechodzę w miarę dobrze, ponieważ no nie chcę, żeby to tak za dużo pokazywać. Tak czy inaczej, no myślę, że drugi odcinek będzie jeszcze z tych innych bonusowych etapów i to będzie tyle. Tak czy inaczej, no dobrze. To byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta, Zadosob, Domagała, Dave22, Nowy Filpesow, Dichtu, PK, Smachy, Deszczek, PKKPS, Nelson Link, Filmszczak, Bezdazy, Żużbotnik, Pomidor, Crossgame.pl, Piochadu, Kingen, YouTube, Nichoa, XKMX, Garnaczyc, Nazisa, Kuprzy, K12, K11, Batek Ademex, Baki, Bacze, Fire, Project 14, Ja26, Szymeczek Play, Mikołaj Games, Danno Desus, Zapenio, Tomek 839, Banak 06, Fi, Busta, Muś, Mario Forever, Toksyczny Baka, Kato, Azyć, Mastercard, Kaloryfe, Majhosea Fox, Zosia Zechmin 11, Tershik Steło, Kieszysien Mosi, Fi, Polska, i Wsiek, Banak z Majka, BWM, Kenzo, Kecik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!